Wem jak miłość Paweł Rafał Mroczek weźmie upragniony rozwód z Katią. Joanna Jarmołowicz, a wszystko dzięki Marysi Małgorzata Pieńkowska. W 1400 odcinku Jak miłość Rogowska zorganizuje spotkanie. Z Katią na prośbę jej ojca David Gamcemlidze, do bistro zaprosi też swojego syna. Małżonkowie dojdą do porozumienia, a Otar zgodzi się na rozwód. Paweł będzie wolny, ale jego była żona będzie musiała wrócić do Gruzji. W 1400 odcinku Jak miłość Otar odnajdzie Marię i będzie błagać o pomoc w nawiązaniu kontaktu z córką. Rogowska wyciągnie do niego pomocną dłoń i zorganizuje spotkanie pojednawcze w bistro. Na miejsce zwabi też Pawła, by w końcu doszedł z dziewczyną do porozumienia. Gruzinka będzie zaskoczona spotkaniem i zgodą ojca na rozwód. Za tym kryje się jednak haczyk. Otar będzie chciał, by Katia wróciła do rodzinnego domu. Zduński odetchnie z ulgą. Bo po rozwodzie znów będzie wolnym człowiekiem, ale jego była żona znów sprzeciwi się ojcu. Postanowi bowiem studiować w Warszawie. W 1400 odcinku Jak miłość Katia zapowie Pawłowi, że wkrótce może wrócić. Od października idę na studia i kto wie, może nie w Batumi, ale w Warszawie? Więc nie mówię żegnaj, tylko do widzenia. Jej słowa nie spodobają się Julce Joanna Kuberska. Co wydarzy się dalej w Jak miłość? Marysia zrobiła, co mogła, żeby uratować syna z fikcyjnego małżeństwa. Czy teraz Zduński zostawi Katię samą z problemami? A może znów będzie musiał użerać się z jej ojcem i niedoszłym mężem Igorem Alibak-Chrudinow? Ojciec Katii w końcu zgadza się na jej rozwód z Pawłem. Stawia jednak jeden warunek: ma wrócić do Gruzji. Tylko że dziewczyna chce zostać w Polsce. Sprawdź, co wydarzy się w 1400 odcinku Jak miłość. Paweł Rafał Mroczek jest wciąż mężem Katii Joanna Jarmołowicz. Która została zmuszona przez ojca Otara David Gamcemlidze do zrezygnowania z rozwodu. Dziewczyna jednak ucieknie ojcu, co wcale nie rozwiąże problemów ani jej, ani Zduńskiego. Do sprawy wtrąci się Marysia Małgorzata Pieńkowska i porozmawia z teściem syna. W 1400 odcinku Jak miłość Otar poprosi Marysię o pomoc. Będzie zdesperowany, bo jego córka nadal jest na niego wściekła i nie chce z nim rozmawiać.
Rogowska postanowi w końcu zorganizować spotkanie pojednawcze w bistro, na które podstępem zwabia Pawła i Katię. Dochodzi do burzliwej dyskusji ojca i córki, po której Otar zgadza się, by Katia wzięła rozwód. Stawia jednak jeden warunek: tuż po rozwiązaniu małżeństwa dziewczyna musi wrócić do ojczyzny. Kilka dni później dochodzi do rozwodu Zduńskich. Niebawem okazuje się też, że Gruzinka wcale nie zamierza spełnić obietnicy danej ojcu. Mówi Julce i Pawłowi, że chce zrobić wszystko, by studiować w Polsce. Jej wyznanie psuje humor Kryszak, która mimo rozwodu nie pozbędzie się rywalki. Czy to koniec kłopotów Pawła? Czy Katia będzie zagrożeniem dla Julki? Śledź losy bohaterów i oglądaj nowe odcinki M jak miłość w TVP2. W 1400 odcinku M jak miłość Marta przyjedzie do Polski na ślub Marsi. Małgorzata Pieńkowska i Artura Robert Moskwa, ale zanim dojdzie do ceremonii, odwiedzi bliskich, w tym Andrzeja, który był jej mężem. Magda nie będzie miała nic przeciwko i zaprosi Budzyńską do wspólnej kolacji. Przy stole Maciek Franciszek Przanowski zdradzi prawniczce wielki sekret. Będzie uczta? Zapyta z uśmiechem Marta. Bo rodzina się powiększy, powie niewiele myśląc chłopiec. Który nie zdaje sobie sprawy, że to bardzo delikatny temat. Nie doprecyzuje też, że jego mama i Andrzej zaczęli starać się o dziecko, więc Marta będzie przekonana, że nowa partnerka Budzyńskiego już jest w ciąży. Przepraszam, ale kompletnie zapomniałam, mam coś ważnego do załatwienia. Powie zdenerwowana Marta i wyjdzie, nim kolacja na dobre się zacznie. Budzyńska od razu posmutnieje, a gdy tylko wyjdzie z mieszkania, spojrzy w okna i poczuje ukłucie serca. Kiedyś to było jej miejsce na ziemi i jej mąż. Teraz Andrzej ma już nowe życie. Oczywiście Marta czuje się trochę nieswojo. Potrzeba trochę czasu, żeby w takich sytuacjach poczuć się swobodnie. Powiedziała Dominika Ostałowska w kulisach serialu M jak miłość. Co wydarzy się dalej? Czy Magda zajdzie w upragnioną ciążę? A Andrzej wkrótce zostanie ojcem po raz pierwszy? Oby tak właśnie było. A co z Martą? Budzyńska szybko pogodzi się z nową sytuacją Andrzeja, w końcu są po rozwodzie. Kobieta będzie za to potrzebowała jego wsparcia, a sprawa będzie śmiertelnie poważna.